Witaj. O pozostaniu w nie wiem. Dziś przy mojej porannej praktyce dotknęłam takiego miejsca, które pokazuje, jak bardzo trudne może być coś, co od tylu lat uważasz za oczywiste i co wydaje ci się, że właściwie masz opanowane. Ale wchodzimy w tym naszym rozwoju na nowe levele, w nowe obszary tego samego, tak? Na pewno znasz to doświadczenie. I właśnie dotknęłam takiego subtelnego poziomu nie wiem, niewiedzenia. Bo kiedy kłaniasz się, moją praktyką codzienną są pokłony przed całą rzeczywistością i poszczególnymi jej aspektami. To piękna praktyka dla ciała i umysłu. Naprawdę jest to taka mini yoga, dla mnie też często rozgrzewka przed sesją jogi, a przy okazji bardzo dużo można poczuć i wyrazić, dużo wdzięczności i bardzo skrócić sobie drogę do tego, gdzie akurat w danym tu i teraz dążysz. I kiedy kłaniasz się przed czymś tak wielkim i tak mocnym, jak na przykład planeta Ziemia, albo nawet jak twoja matka, twój ojciec, jest w tym pewna tajemnica. Jest w tym bardzo dużo nie wiem. Bo to, co ty wiesz o tym, czemu się kłaniasz, to są pewne twoje doświadczenia z tym związane, pewna historia zapisana na twoim twardym dysku dotycząca tego czegoś lub kogoś, ale cały ogromny obszar należy przecież do nie wiem. I ty wiesz, że nie wiesz. To już jest dużo. I ty wiesz, że kłaniasz się przed tym, czego nie wiesz. I wiesz, że pozostawiasz to w nie wiem, bo to jest okej nie wiedzieć. Bo nie da się wiedzieć tajemnicy. Nie da się wiedzieć wszystkiego, więc kłaniasz się z tym nie wiem. Kłaniasz się z akceptacją tej sfery nierozpoznanej, a nawet często niedotkniętej, która być może gdzieś tam na ciebie czeka, może w jakimś poszerzonym stanie świadomości, albo w momencie, gdy będziesz opuszczać ciało, albo w momencie, gdy spotkasz inną istotę i ona pokaże ci swój punkt widzenia, swoją perspektywę. Być może dotkniesz trochę tej tajemnicy, tego, co teraz nazywasz nie wiem. Ale tutaj umysł kompulsywnie, natrętnie, jak mucha, która lata wokół ciebie, próbuje jednak, żeby to tak nie zostało. Próbuje ci wmówić, że masz wiedzieć. Tak jakby, zobacz, jakby naszym obowiązkiem, z racji tego, że istniejemy na tej planecie, było wiedzieć. Ale przecież my nie mamy żadnego obowiązku wiedzieć. A jeszcze na dodatek może wiedzieć wszystkiego? Jakie to śmieszne, prawda? I kiedy zaczniesz obserwować siebie z dystansem, jak twój umysł kompulsywnie chce wiedzieć jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, kolekcjonuje te wszystkie koraliki i jak próbuje wmówić ci, że im więcej wiesz, tym lepiej, to widzisz, jakie to śmieszne. Bo wcale tak nie jest. Na pewno spotkałeś kiedyś osoby, które wiedzą dużo i wcale nie są szczęśliwsze. Jak również osoby, które wiedzą niewiele, a posiadają dostęp do jakichś głębokich prawd, podstawowych prawd życiowych, kierują się nimi i są zrealizowane w swoim nie wiem, w swoim prostym, codziennym życiu. Więc ty wiesz, że nie musisz wiedzieć, a jednak twój umysł będzie ciągle próbował wmówić ci, że wiesz za mało i że to i to i to powinnaś wiedzieć.
Dlatego dzielę się z Tobą tą obserwacją. Może Cię ona zainspiruje do pozostania w nie wiem, czego Ci z całego serca życzę. I pamiętaj, że bardzo często pozostać w nie wiem to wielki zaszczyt i komfort. To dotykanie tajemnicy istnienia, to pozwalanie na to, aby wiedza, której nie wiesz i wiedza, której nie rozumiesz, przepływała przez Ciebie w działaniu, lśniła w Twojej obecności, w Twoim istnieniu, a także w tych chwilach, w których już naprawdę koniecznie musisz wiedzieć, czy potrzebujesz, czy chcesz. Pamiętaj też, że nie o to chodzi, aby udawać, że wiemy więcej niż wiemy, bo nie jest wstydem nie wiedzieć. Wstydem czasami się jest nie dowiadywać. Ale to dotyczy tylko wtedy Ciebie, kiedy naprawdę stoisz przed jakimś dylematem, problemem do rozwiązania, kwestią do naprawienia i nie próbujesz się dowiedzieć. Wtedy jest to zwyczajnie unik. Można powiedzieć lenistwo. Ale jeżeli nie musisz, to równie dobrze pozostań w nie wiem. Dziękuję i do zobaczenia.